To była reakcja na to, jak powiedziałem, że film będzie w YouTubie. Dzisiaj spaliśmy, już jesteśmy blisko granicy armeńskiej. Jakieś 10 km w tamtą stronę, na takim pastwisku dużym. Jakoś rozbiliśmy się koło 7 chyba, nie? Tak. I nawet dość wcześnie już zdążyliśmy kolację zjeść, spało się ok. A teraz robimy śniadanie, nie? Na śniadanie dzisiaj będą płatki z jabłkiem, z cynamonem, z resztką takiej mieszanki z orzechów i jeszcze to wszystko posłodzimy. I myślę, że będzie smaczne i zdrowe. Спасибо. Не за Уже в что. этом году? Да, эту году А у вас свежий. есть... Она жирает. Z parnika? Да, парник. Parnik jest. Свой сами сделал вот. A wy gdzie żywiecie? Tam w Ciele? Здесь вот это село. Aha. Если обратно приедешь, вот это село, приезжай к нам спать будет. Хорошо. Ну, мы обратно совсем другой дорогой планируем. Почему? Потому что мы едем в Монголию. Także widzicie, taki ładny poranek. Rozmowa z panem. Dostaliśmy jeszcze ogórka. Jesteśmy przed granicą. W ostatnim mieście Sadachlo się nazywa. Wydaliśmy ostatnie pieniądze. Wszystko co mieliśmy co do ostatniej kopiejki. I właśnie tutaj nas panowie nawołali. Tu jest taka czajchana, gdzie się przychodzi i pije herbatę. I jesteśmy tu zaproszeni gościnnie, więc herbatka jest w cenie. Spasiba. Zobaczcie, tak wygląda tutaj taka lokalna czajchana. Po prostu tutaj przychodzi się na herbatę, można zagrać w grę, a my też skorzystamy z okazji i wypijemy herbatę. Czyli to takie nasze pożegnanie z Gruzją. Akurat w wiosce azerskiej, muzułmańskiej, ale jeszcze w Gruzji, a zaraz wjedziemy do Armenii. Ale także prawdziwą Gruzją już wczoraj się pożegnaliśmy. Tak. Nieświadomie. Nieświadomie, bo przez większość wiosek, które już jechaliśmy, to już były azerskie. Wszędzie byli bardzo mili ludzie. Dostaliśmy ogórki, później siedliśmy sobie przy sklepie na piwie. Z kilkoma osobami rozmawialiśmy bardzo przyjaźnie. Rozłożyliśmy namioty na tym polu, co widzieliście wcześniej. I taki pan cały czas tam z nami siedział. A jak już namioty były postawione, to powiedział: a jak chcecie, to chodźcie do mnie do domu. A my mówimy: trzeba było to powiedzieć 10 minut temu, to byśmy poszli. A on mówi: a myślałem, że wy chcecie w namiot. Albo chcieliśmy. No chcieliśmy, tak. Ja się cieszę, że mnie zaprosił. Dobrze było w namiocie. Właśnie za plecami mamy granicę. Przejechaliśmy do Armenii. I co? I będziemy jechać przez góry mniejsze, bo są dwie drogi, przez większe i przez mniejsze. Będziemy sprawdzać, jak wyglądają mniejsze góry. A po drodze przed chwilą spotkaliśmy też parę turystów rowerowych jak my, tylko ze Szwajcarii. Więc i jadą do Chin, więc może coś, jakiś tam, nie wiem, dzień Po drodze jeszcze ich spotkamy. będziemy się spotykać, a może pojedziemy kawałek razem, to jeszcze nie wiadomo. Tak, i póki co podjeżdżamy. Tu się zaczął podjazd, ale na razie jest w górę doliny tej rzeczki, co widać tam za moimi plecami. I prawdopodobnie najwyższym punktem przed Jerewaniem będzie Przełęcz na wysokości 2000 metrów i potem ma być już zjazd w kierunku miasta, więc nie wiem ile kilometrów tego podjazdu, skoro cała trasa ma tam troszeczkę ponad 200, to myślę, że tak troszkę więcej jak połowa to będzie do góry, a potem będzie zjazd. Jest 13:30, a my zrobiliśmy dopiero, już wam powiem, 25 km
bo taki dzień przekraczania granicy, dojazd do ostatniej miejscowości, wydanie ostatnich pieniędzy, zrobienie zakupów na dzień, dwa, bo powiedzieli nam, że tu jest ponoć drożej. No i potem zaproszenie na herbatę, pół godziny picia herbatki, no i wiecie, minęło. Tu jest skrzyżowanie, dwie drogi się rozchodzą, a my pojedziemy tą mniej górzystą do Jerewania. Nie wiem, ile będziemy jechać w takim dużym międzynarodowym zespole, ale zawsze jest miło spotkać kogoś, co robi podobną rzecz jak my, wymienić się doświadczeniami, pogadać. Zielono jest, nie tak jak przy jeziorze Parawani, gdzie były skały, śnieg. Tutaj jest zieleń. Jeszcze nie mamy doświadczenia z ludźmi, jeszcze nie wiadomo jaka gościnność. Ja myślę, że spora, bo jak pamiętacie, przy jeziorze Parawani były ormiańskie wioski i wszyscy byli bardzo gościnni, więc mam nadzieję, że w Armenii wśród Ormian, którzy mieszkają w swoim kraju, ta gościnność będzie równie duża. Dosłownie w takich ładnych górach nagle zbudowali taką straszną fabrykę, nawet nie wiem co to jest, jakaś huta, bo tutaj jest pełno złomu, tam się jakiś węgiel wala. Tak, z góry coś tam leci, cholera wie, i śmierdzi tu w ogóle, czujesz to? Że jedziemy stąd jak najszybciej. I okazało się, że jedna droga w remoncie i musimy jechać takimi serpentynami, ale już chyba połowę tych serpentyn podjechaliśmy, nie? Chyba tak. Chyba tak, a powiedzieli, że już u góry będzie równa droga, także... Tak, bo będzie taki płaskowyż, tak jak tam widać. Tak, coś takiego Wszędzie w sumie dookoła prawie. jak tam widać, więc jeszcze trochę trzeba podjechać i mam nadzieję, że będzie równo i wtedy tam już chyba będzie na tyle równo, że wszędzie będzie można namiot rozłożyć, jakby co, wodę więc wziąć, dobrze więc dla nawet nas, bo dobrze. Tutaj byłoby bardzo trudne, nie widziałam jeszcze żadnych miejsc tutaj w ostatnich Tak, kilku godzinach. a może ktoś do domu zaprosi, zobaczymy. Tylko nie będzie rzeczki, więc nie będzie się można wykąpać No niestety. w rzeczce. I temperatura jest taka, że można było Można by, tak. Tak, no tak, to robimy trochę kilometrów, ale... Podobno 20 jak będzie więcej, płasko, ale to jak będzie może- płasko, jakiś może lekki nie. zjazd, to może nie będzie tak źle. Tak. Wygląda, że się udało wjechać na szczyt. Teraz idę, pokażę wam widok. Tu jest jakiś krzyż. Tu widać część tej drogi i całą dolinę. Od granicy wzdłuż tej rzeki jechaliśmy. Nieźle. Co? Udało się podjechać, nie? No. Nie było źle. 8% najwyżej, dobra droga. Tak. Wiatru nie było za bardzo. A tu już będzie równo na górze, nie? Tak, tu już sobie pojedziemy jeszcze trochę i będziemy się rozglądać albo za noclegiem w namiocie, albo może z miejscowymi jakimiś. Będzie ktoś ciekawy koło domu się kręcił, to możemy zapytać. У нас в Армении Także гостеприимный народ. Tak jak w Gruzji. Да. Грузия, Армения, гостеприимный народ. Я гречанка. Gryczanka. Гречанка. Я тоже гречанка. A jak my сюда Ну, здесь вышла замуж. Но езжу в Грецию, через Турцию. Грузию, Турцию. A u was jaki paszport? Ormiański ili У меня есть и армянский, и греческий. grecki? Да. У меня двойное гражданство. Aha. Греческий, армянский. Я Я здесь родила. Мы здешние греки, но в 90-х годах наши поехали в Грецию, там дома у всех есть, мои родители там. Ну, я здесь замуж вышла. Правду говоря, мне не нравится Греция. Я когда туда еду,
Я люблю вот так сесть с соседям, выпить кофе, поговорить, ну, посплетничать. А там сосед соседа не знает. Да. Но мы здесь простые люди, любим общаться, посидеть, поговорить, Да. Кофе выпить. кофе попить. Всемость есть. Да. Конечно. Но это садимся, когда заканчиваем работу дома, убирать, там огород туда-сюда. Приходим сюда, ну, немножко, полчасика сядешь, по семечке посплетничаешь, отдохнешь, идешь домой опять за свое дело. Да. Już się zmieniła opcja. Teraz już nie będziemy rozkładać namiotów tu między drzewkami, bo będziemy mogli spać w tym domku. Klucz jest pod wycieraczką. Jest prąd, jest tam ławka, no także nie ma łóżek, ale sobie zrobimy miejsca na karimatach standardowo. Zawsze to lepiej, bo szybciej się zbierzemy, nie będzie trzeba składać namiotów, prawda? A teraz się pojawiła jeszcze nowa propozycja, mianowicie jest już zaproszenie do domu, ale na razie tylko na kolację i na samogon. A jak się później sprawy potoczą, no to jeszcze tego nie wiadomo. Zobaczymy. W każdym razie jest wszystko pozytywnie. Idziemy zobaczyć, bo tutaj zaraz koło tego domu już powinna być przepaść i skała w dół. Także zobaczymy, jak to wygląda. A etaż to cerkiew rańsze była? Ili dom, ili cerkiew? Cerkiew. Cerkiew. Da. Stara cerkiew. Wow. Aha. Tam skała, przepaść. A tam już góry ze śniegiem. Robi wrażenie. Robi wrażenie, bo jest tutaj, sądzę, że z 300 metrów spokojnie ta dolina schodzi w dół. A tam daleko pewnie gdzieś będzie ta przełęcz, którą musimy przejechać w drodze do Jerewania. Ait kanur bait kambari. Achim stirt nebst. Istavats gishera. Verciuni. Heratavlu sabati. Astatin morati. Cemsirum kesrentera. Imati. Genate tuinov. Узумем хам. А это самогон сама гоняла. Sama ganiała. Конечно. Ale si Ze sliwy, da? Sliwa ili? Да, слива. Sliwa. Ale si czytać. Ponieważ jest już godzina 22:48, to zaraz tutaj rozłożymy sobie karimaty, śpiwory i będziemy gotowi do spania. Ja myślę, że u tej pani, u której była impreza, no po prostu nie mogła nas przyjąć do domu na noc, bo jej mąż zmarł, a jako kobieta nie mogła chyba nas zaprosić, nie? Wydaje mi się, że to może być taki obyczaj. Możliwe. Nie Możliwe. wiem. No, w każdym razie nic złego. Nie śpimy w namiocie, nie musimy go rozkładać. Jest ciepły domek. Rowery są w środku. Mamy klucz, zamkniemy się tutaj na noc, więc po prostu będziemy spać. Jest tu czysto. Nie jest tu jakieś, wiecie, że jakieś... Mówili, że da, muzyki staryki sprzątają. Tak, i w ogóle przychodzą tutaj grać w gry i piją herbatę, także
No, także spoko. Podobno przychodzą na 9. Jest tu obok toaleta i tam kran, więc wszystko tu mamy. Wszystko tu mamy. Dokładnie. Żyć, nie umierać. Tylko podróżować po dalekich krajach, dalekich stronach. Armenia nas przywitała bardzo dobrze. Tak, tak. Na początku miałam wrażenie, że Ormianie tutaj nie są tacy... Gościnni? No nie tylko gościnni, w ogóle nie tak łatwo gadają z obcymi jak tam w Gruzji, gdzie żyli Ormianie. No ale w końcu jednak nie wszyscy.